Witam serdecznie, z tej strony Arek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam peceta, jakiego udało mi się złożyć w kwocie do 1000 zł, a dokładnie do 650 zł. I nie byle jakiego, bo w obudowie LED i z dość zadowalającą mocą do pracy. Zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Budżet, jaki przyjąłem, to 1000 zł, ale udało mi się złożyć tego peceta za dużo niższe pieniądze. Założyłem sobie tym razem, że złożę najtańszą jednostkę komputera do pracy i nauki, który ma posłużyć osobom z ograniczonym budżetem domowym. Kolejnym założeniem była strona wizualna. Skoro ma to być komputer dla ucznia, to warto zadbać o to, żeby zmontować podzespoły do niedrogiej, ale też nie brzydkiej obudowy. W tym celu udało mi się znaleźć obudowę firmy Gamebird za 125 zł, która ma z przodu podświetlane wentylatory oraz jedną boczną ściankę z akrylu. Na podświetlenie składają się 3 wentylatory z czerwonym obramowaniem LED. Obudowa dzięki temu posiada charakter gamingowy i nie przypomina zwykłej blaszanej skrzynki. Ostatnim założeniem była wydajność jednostki. Wyszukałem w tym celu najbardziej wydajne używane podzespoły w stosunku do ceny. Przyjąłem sobie, że procesor musi być co najmniej 4-rdzeniowy, aby z powodzeniem obsłużył wydajny dysk twardy SSD i płynnie uruchamiał programy. W internecie udało mi się kupić komplet płyty głównej z procesorem Xeon, chłodzeniem i pamięcią RAM, uwaga, za 230 zł. Po podłączeniu kamerki na USB z powodzeniem można korzystać z programów do nauki zdalnej, np. Microsoft Teams i podobnych. Jak sami widzicie, w prosty i tani sposób można poskładać dość szybki komputer do słuchania muzyki, oglądania filmów, czy nawet uruchamiania niezbędnych programów do nauki, pracy, projektowania itd. Cały komputer złożyłem częściowo z nowych, a częściowo z używanych części, które Wam teraz właśnie zaprezentuję. Ja już jestem tutaj z powrotem, przede mną ten oto właśnie prezentowany komputer w kwocie za 650 zł. Po mojej prawej stronie monitor pomocniczy, który służy tylko i wyłącznie do pokazania Wam obrazu, jaki będzie z tego komputera. Nie będzie to typowo nic do pokazywania w systemie. Chodzi głównie o zaprezentowanie tej oto jednostki, którą udało mi się złożyć właśnie za 6,5 stówki. Zaczynamy więc do prezentacji. Ja mam monitor i komputer podłączony. Znajdę gdzieś tu przycisk zasilania, żeby Wam pokazać, jak on się włącza. Nie wiem, czy to z daleka, widzę, że z daleka podświetlenie wentylatorów na kolor czerwony już jest włączone. One nie świecą jakimś takim mocnym światłem, ale możecie zobaczyć, że jest podświetlony i ta obudowa według mnie naprawdę sympatycznie wygląda. Wiecie, w internecie można było znaleźć wiele takich używanych obudów, ale gdzieś tam podniszczone, gdzieś poklejone, połamane, więc ja stwierdziłem, nie. Do zestawu, który będę składał od nowa, poszukam nowej obudowy. Może to być najtańsza, ale nowa obudowa, żeby komputer wyglądał chociaż mniej więcej jako całościowo nowy i w miarę się dobrze prezentował. No i udało mi się właśnie wybrać tę oto obudowę Gamebird. Jest to model Fornax. Tam pod filmem będziecie mieli dokładnie opisane. Dobra, ja się zastanawiałem, dlaczego nie ma sygnału i okazało się, że niestety ten monitor nie ma funkcji automatycznego przełączania się między źródłem sygnału, a ma on typowo do wyboru tylko DVI i VGA, ale niestety w tym Samsungu trzeba wybierać źródło ręcznie. Włączyłem komputer właśnie i nie wiedziałem, dlaczego nie ma sygnału. No i okazało się, że tutaj trzeba przełączyć niestety. Ale już jest obraz, chwila strachu i nerwów, bo nie wiedziałem, czy to coś z komputerem, ale monitor. Jak się okazało, monitor. Teraz tak, ja Wam rozbiorę obudowę i zobaczycie sobie, jak on wygląda w środku. Zdejmujemy akrylową ściankę, odłożymy ją sobie na bok, bo na chwilę nie będzie nam potrzebna. Sam komputer prezentuje się w ten oto ładny sposób. Mamy małą płytę główną, jest to płyta główna Mini ATX, więc też obudowa nie musi być jakaś mega wielka. No i akurat ta płyta w tej obudowie ładnie dosyć wygląda i się wszystko ładnie prezentuje.
Tu są po prawej stronie zamontowane dwa dyski twarde, wyżej jest SSD, poniżej jest zwykły dysk twardy HDD, zasilacz 400 W, karta graficzna, która będzie potem również omówiona. Jest to Nvidia Quadro, 4 GB pamięci RAM, jeżeli z tego co dobrze pamiętam, procesor Xeon i mamy naprawdę fajną jednostkę, fajnie przyzwoicie to chodzi. Ja podłączę komputer jeszcze raz i sprawdzicie sobie, tym razem bez zakładania tego bocznego panelu, zobaczycie jak komputer jest w stanie szybko się uruchomić. Przycisku Power, gdzie Ty jesteś? Włączyłem komputer. Powiem Wam, że chwila, moment powinien być uruchomiony. Oczywiście ten taki ekran kontrolny BIOS, to trzeba przeczekać standardowo. Zaczął się uruchamiać system. No i mamy już prawie uruchomiony system. Dokładnie już jest uruchomiony, także zajęło to kilka sekund. Komputer według mnie jest naprawdę wydajny. Te 4 rdzenie procesora Xeon robią naprawdę dobrą robotę. Komputer chodzi bardzo wydajnie. Każde uruchomienie programu, muszę Wam powiedzieć, że jest szybkie. Każde uruchomienie najmniejszej czy większej aplikacji trwa tutaj dosłownie chwilkę. Jak wspomniałem wcześniej, w internecie zakupiłem używany komplet płyty głównej Asus z procesorem Xeon L5420 oraz pamięciami 4 GB DDR3 w cenie 230 zł. Zasilacz iBoxa Aurora 400 W, jaki tutaj zastosowałem, kupiłem nowy w cenie 115 zł. Obudowa do komputera to Gamebird Fornax 1500R, także jest nowa i kosztowała 125 zł. Karta graficzna Nvidia Quadro FX 3700, bo taka tutaj jest, to typowo leciwa i biurowa karta, za którą zapłaciłem 70 zł. Kiedyś używano tych kart typowo w biurach projektowych do obróbki wektorowej, ale nie wyklucza ona zupełnie jakiejkolwiek rozrywki. Można na niej uruchomić starsze gry typu Quake i podobne, niewymagające tytuły. I na końcu dwa dyski twarde również używane. Pierwszy z nich to SSD 128 GB, który trafi w moje ręce za około 60 zł. Drugi dysk twardy HDD 500 GB, który kosztował mnie około 50 zł. Jeżeli dobrze całość podliczyłem, to całkowita kwota nie przekracza 650 zł za całkiem przyzwoity i budżetowy komputer do nauki i pracy. Zwrócić należy uwagę, że to tylko sama jednostka. Nie wyliczyłem tutaj peryferii takich jak monitor, głośniki, klawiatura, mysz lub napęd zewnętrzny DVD, które raczej nie stanowią problemu przy zakupie i można je kupić za niewielkie pieniądze. Bywa też tak, że większość z Was ma pokitrane gdzieś w domach właśnie takie rzeczy, więc nie trzeba ich kupować. Opcjonalnym zakupem będzie tutaj również nabycie kamerki internetowej, USB i mikrofonu, jeżeli chcecie korzystać z lekcji zdalnych lub łączyć się po prostu ze znajomymi. Na sprzęcie za 650 zł na pewno nie pogramy w nowe i mocne tytuły gier. W końcu założeniem w tej kategorii cenowej było zmontowanie taniego komputera do podstawowych zadań opartych o przeglądanie internetu, odpalanie Office'a i innych podobnych programów. Mi udało się zużyć kompa za 6,5 stówki, ktoś inny może zrobić to oczywiście taniej, to wszystko zależy od kogo kupimy części i za ile. Pod filmem macie pełną specyfikację sprzętu z cenami do każdej zakupionej części. Jeżeli macie do mnie pytanie, zostawcie w komentarzu pod tym filmem. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!